Przyznam szczerze, że nie przepadam za testami wideorejestratorów w okresie mniej więcej od listopada do marca, bo jest zimno, ciemno, ciągle pada, palce zamarzają podczas montażu, szyby parują, no i kable sztywnieją od niskiej temperatury, przez co ciężko jest je poprowadzić w samochodzie. No ale tak się złożyło, że 70may akurat w tym okresie wypuściło na rynek nowy wideorejestrator. Jest to A200, który dostałem do testów w zestawie wraz z kamerką wsteczną. No więc zapraszam Was na jego recenzję. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku, a ponieważ zapomniałem nagrać swojego unboxingu przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie, to posłużę się zdjęciem od producenta. W zestawie jest oczywiście wideorejestrator A200 wraz z uchwytem do przyklejenia na przednią szybę, kamerka wsteczna, zasilacz USB, niezbędne przewody, narzędzie ułatwiające ułożenie przewodów, po 2 sztuki naklejek elektrostatycznych na przód oraz tył, zapasowe taśmy dwustronne i instrukcja obsługi. Szczególnemu wyróżnieniu według mnie zasługują dołączone do zestawu naklejki elektrostatyczne, ponieważ znacząco ułatwiają one demontaż, bo dzięki nim nie musimy zdrapywać kleju z przedniej szyby, jeżeli chcemy zdjąć cały uchwyt od wideorejestratora. Inni producenci często nawet przy dwukrotnie droższych wideorejestratorach nie dołączają takich naklejek do zestawu, także za to plus, bo nie będę musiał po testach marznąć przez pół godziny na dworzu, próbując zdrapać klej z szyby w samochodzie. Jakość materiałów użytych do wykonania kamery wydaje się być dobra i adekwatna do ceny, a design na pewno jest dobrze znany osobom, które wcześniej spotkały się już z wideorejestratorami od 70may. Znajdziemy tutaj dwucalowy wyświetlacz, obiektyw, który możemy obracać góra-dół oraz łącznie 5 przycisków. Nieco rozczarowujące jest jednak użycie w 2023 roku złącza micro USB do zasilania. Nie rozumiem, dlaczego większość producentów wideorejestratorów unika USB-C jak ognia. Szczególnie dziwne jest to w przypadku 70may, które już wypuszczało na rynek wideorejestratory ze złączem USB-C, jak na przykład model M500, który testowałem już 1,5 roku temu tutaj na kanale. Owszem, tamten model jest o półkę wyżej niż A200, jednak mimo wszystko przy obecnej powszechności standardu USB-C uważam, że używanie w tych czasach mikro USB jest po prostu krokiem w tył. W moim przypadku spowodowało to również, że z kamerką A200 nie mogłem użyć zestawu do zasilania z akumulatora samochodu, który już od dawna mam zamontowany w swoim samochodzie, bo dostałem go wraz z modelem M500. No ale tak jak powiedziałem, model M500 ma USB-C, A200 ma micro USB, więc te zestawy, mimo iż sprzętowo są takie same, różnią się jedynie wtyczką na końcu przewodu, no to niestety nie są kompatybilne między tymi wideorejestratorami, nie ma ich jak podłączać. A ponieważ A200 nie zostaje ze mną na dłużej w samochodzie, to nie zdecydowałem się na bardzo czasochłonną wymianę tego urządzenia, tylko po prostu użyłem zasilania z gniazda zapalniczki samochodu poprzez ładowarkę USB. Jednak pozbawiło mnie to możliwości skorzystania z funkcji parkingowych, o których teraz Wam powiem. Pierwsza z nich to nagrywanie awaryjne po wykryciu wstrząsów. Bez zasilania z akumulatora ta funkcja aktywna jest jedynie w trakcie jazdy, natomiast gdy mamy zamontowany zasilacz, wtedy aktywna może być również, gdy samochód jest zaparkowany. Działa to tak, że po wykryciu wstrząsów wideorejestrator automatycznie się uruchamia i rozpoczyna nagrywanie, a dzięki temu, że obraz rejestrowany jest zarówno z przodu, jak i z tyłu, to jest spora szansa, że nagramy osobę, która na przykład uderzyła na parkingu swoim samochodem w nasz, a następnie odjechała, jak gdyby nic się nie stało. Druga funkcja parkingowa to timelapse, czyli inaczej mówiąc, jest to nagrywanie filmików w przyspieszeniu. Po włączeniu tej opcji kamerka jest aktywna tak naprawdę 24 godziny na dobę, nagrywając 30 minut czasu rzeczywistego do 1 minuty nagrania, dzięki czemu po powrocie do samochodu możemy w szybkim tempie obejrzeć, co się wokół niego działo, gdy nas nie było. I jest to według mnie szczególnie ciekawa funkcja, jeżeli często zostawiacie zaparkowany samochód w miejscach publicznych.
Nie powinniście się jednak obawiać całkowitego rozładowania akumulatora samochodu przy używaniu tego zasilacza, ponieważ posiada on automatyczne zabezpieczenie i przy wykryciu zbyt niskiego napięcia akumulatora po prostu odcina zasilanie dla wideorejestratora i wtedy kamerka się wyłącza. Z doświadczenia jednak przy użytkowaniu przez 1,5 już roku wideorejestratora M500 wiem, że to zabezpieczenie przed niskim napięciem potrafi zadziałać dosyć późno i zdarzały się takie sytuacje, że w moim samochodzie w zimę, gdy postał on dłużej niż powiedzmy 2 dni nieuruchamiany, no to po powrocie do samochodu wideorejestrator był już wyłączony, a po rozruszniku było słychać, że to napięcie jest jednak dosyć niskie i gdyby jeszcze troszeczkę spadło, to już mógłby być problem z uruchomieniem samochodu. Jest to jednak sprawa, która na pewno będzie wyglądała różnie w zależności od samochodu, stanu akumulatora, czy nawet pory roku, bo na przykład w moim samochodzie w lato takie problemy się nie pojawiały, wyszło to dopiero w zimę. Ogólnie jednak nie zdarzyło mi się ani razu, aby samochód nie odpalił, więc jeżeli używacie go regularnie, a nie raz na tydzień czy 2, to raczej nie powinno być z tym problemów. 70 A200 nagrywa obraz w rozdzielczości 1080p w 25 lub 30 klatkach na sekundę, zarówno z przodu jak i z tyłu. To czy będzie to 25 lub 30 klatek zależy oczywiście od częstotliwości prądu, którą wybierzemy w ustawieniach, ale standardowo w Europie powinno się używać 50 Hz. Ewentualnie jeżeli zrezygnujemy z trybu HDR oraz odłączymy kamerkę wsteczną, to wtedy wideorejestrator pozwoli na nagrywanie maksymalnie w 60 klatkach na sekundę. Jednak nie po to kupujemy zestaw z tylną kamerką, aby ją odłączać, a według mnie obraz w 30 klatkach na sekundę jest w zupełności wystarczający w przypadku wideorejestratorów. Ponadto obiektyw ma przysłonę f2 oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 130 stopni. Oprócz trybu HDR 70 chwali się także, że w kamerce zastosowali takie technologie jak 70 Night Owl Vision oraz May Color Vivid Plus Solution i w tym momencie możecie sobie zapauzować, aby przeczytać dokładnie o co w tym chodzi. Jednak jest to po prostu nieco marketingowy opis sposobu, w jaki kamerka przetwarza obraz. A o samej jakości obrazu powiem Wam za chwilę, bo do omówienia została jeszcze aplikacja mobilna. Kamerka ze smartfonem łączy się poprzez Wi-Fi, a sama aplikacja jest według mnie przydatna. Za jej pomocą możemy aktualizować oprogramowanie wideorejestratora, podglądać obraz zarówno z przodu, jak i z tyłu w czasie rzeczywistym lub też oglądać zapisane na karcie pamięci nagrania i pobierać je na telefon. Mamy też dostęp do zmiany ustawień kamery, ale ogólnie telefon do obsługi nie jest niezbędny, bo wszystkie te rzeczy poza aktualizacją oprogramowania można robić także bezpośrednio na ekranie kamery. No i dochodzimy chyba do najważniejszej kwestii w każdym wideorejestratorze, czyli jakości nagrywanego obrazu. Większość nagrań, które widzicie, jest wykonana w warunkach nocnych lub mocno pochmurnych dziennych, no bo niestety w ostatnim czasie pogoda nie dopisuje i ciężko jest o jakiś miły, słoneczny dzień. Ogólnie jakość obrazu to jest bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony nagrania mnie nie zachwycają, a z drugiej strony czytelność rejestracji jest naprawdę dobra nawet w trudnych warunkach, a chyba właśnie to jest najistotniejsze. Już tłumaczę o co chodzi. Za dnia obraz z przedniej kamerki wydaje się być bardzo mocno i sztucznie wyostrzony, do tego stopnia, że na przykład wokół latarni czy linii energetycznych widoczne są jakby spore białe obwódki. Widać to też na drzewach, ogrodzeniach, ogólnie na całym obrazie i według mnie nie wygląda to najlepiej, ale czytelność rejestracji innych samochodów na drodze jest naprawdę bardzo dobra, szczególnie w tej półce cenowej. A ponieważ wideorejestratory nie służą nam do nagrywania profesjonalnych filmów, to myślę, że póki swoje zadania spełniają dobrze, to można nieco przymknąć oko na ogólną plastykę obrazu. Gdy spojrzymy na filmiki z tylnej kamerki, wtedy cały ten sztuczny efekt przyostrzenia znika, obraz jest trochę milszy dla oka, przynajmniej mojego, a czytelność rejestracji, choć już mniejsza niż na nagraniach z przodu, to nadal jest wystarczająco dobra.
Przechodząc do warunków nocnych, tutaj na nagraniach z przedniej kamery potrafią pojawiać się dziwnie wyglądające artefakty, najczęściej widoczne bezpośrednio na drodze. Mimo to jednak czytelność rejestracji jest wręcz zaskakująco dobra. Nie spodziewałem się szczerze, że przeglądając nagrania i zatrzymując je w różnych momentach będzie dało się aż tak dużo odczytać. Oczywiście nie jest tak dobrze jak w dzień, nie z każdego samochodu da się odczytać rejestrację, ale jak na te warunki nie mam większych zastrzeżeń. Kamerka tylna oczywiście wypada trochę gorzej, choć nadal przyzwoicie, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich jeździłem. Trzeba tylko pamiętać w zimę, aby używać podgrzewania tylnej szyby i co jakiś czas włączyć wycieraczkę w razie opadów, bo przez parę i wodę niewiele zobaczymy na nagraniu. A więc podsumowując, cenę 70 A200 w zestawie z tylną kamerką znajdziecie w linku, który umieściłem w opisie filmu. Jest to według mnie dobry, podstawowy wideorejestrator dla osób, które nie wymagają jakichś dodatkowych funkcji typu GPS, asystent pasa ruchu, komendy głosowe itd. Obraz, choć jest troszkę sztuczny, to spełnia mimo to swoje zadanie na piątkę. Mamy na dodatek kamerę tylną, no więc czego w tej cenie chcieć więcej? Mam nadzieję, że ta recenzja okazała się dla Was przydatna. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Zapraszam Was też na Instagrama oraz TikToka, do których linki są w opisie pod filmem. No i do zobaczenia w następnych materiałach.